Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj w moim filmiku nie będę gotowała. Dzisiaj chciałam Wam pokazać mój nowy gadżet, można powiedzieć, i to będzie organizer na przyprawy. I zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. A więc nie nudzę się, kochani. Teraz w tym czasie, kiedy choruję, noga oczywiście jeszcze chora, tutaj mam jeszcze oczywiście plaster, ale trzeba coś robić, żeby się nie zanudzić. Mogę robić na siedząco i postanowiłam sobie, że kupię sobie coś takiego i posortuję moje przyprawy. I chciałabym Wam pokazać dzisiaj w tym filmiku, jak ja sobie posortowałam. W jednych z moich filmików pokazuję Wam tą moją szufladę, że jest pełna. I to było gdzieś 2 lata temu. W międzyczasie dołożyłam jeszcze, ponieważ za każdym razem jeszcze coś dokupuję, ponieważ boję się, że będę gotowała i mi czegoś zabraknie. Dlatego, że mieszkam w małym miasteczku i mam do sklepu około 2,5 km do najbliższego sklepu, a więc staram się zawsze, żeby było w domu jakby więcej, taki magazyn, można powiedzieć. I ponieważ w czasie gotowania zawsze miałam taki bałagan, można powiedzieć, to mi się też nie podobało, ale nie wiedziałam, jak posortować sobie te moje przyprawy, te zioła, które używam. I Wam powiem, że teraz siedząc, miałam więcej czasu, znalazłam sobie na Amazonie właśnie takie fajne szklane pojemniki. To było mi bardzo ważne, żeby nie było plastiku, tylko żeby był właśnie szklany i takie metalowe pokrywki. Propozycji w internecie jest bardzo dużo, a ja chciałam coś bardzo wygodnego, praktycznego. I to, co mi się podoba jeszcze w tych właśnie pojemniczkach, że są różnego rodzaju dziurki. Do bardzo takich zmielonych rzeczy, małe dziurki, do większe dziurki, otwory, a więc musiałam to wszystko sobie dopasować. I Wam powiem, że robiłam 2 dni po trochę. Chyba z 5-6 godzin siedziałam, żeby to zrobić, a więc teraz, kiedy choruję, noga jeszcze jest nieczynna, swędzi bardzo. Nie wiem, czy się goi, czy zapalny mam jeszcze cały czas, kochani, jeszcze trwa ta kuracja. Ja nie wiem, czy lepiej jak boi, czy jak swędzi. To jest 4 tygodnie po operacji, a więc jeszcze wszystko świeże. Ten przeszczep skóry na plecach goi się dobrze. Tu na nodze niestety prawie całe udo było wycięte. I Wam powiem, że to się goi gorzej, nie? Ale goi się pomału. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Teraz, kochani, przejdę, pokażę Wam ten mój organizer. I mam nadzieję, że już Was teraz nie będę wkurzała tymi moimi słoiczkami. Będę Wam mówiła, jakie przyprawy używam i będzie widać również, będą napisy. Jeżeli coś będzie po niemiecku, to Wam przetłumaczę, nie ma problemu. I zaraz przejdę, pokażę Wam, jaką wygodę mam z tym moim stojaczkiem, z tym kompletem na moje przyprawy, warzywa. Zapraszam, kochani. Na początek położyłam te przyprawy, które używam najczęściej. To znaczy sól, pieprz czarny, papryka słodka i ostra. Do tego czubrycę, pieprz ziołowy i zioła prowansalskie. Z przodu, jak patrzę, mam tutaj sól i z góry widzę, że to jest sól. I tutaj są takie dziurki. Jeżeli chcę więcej, otwieram i mam większą dziurkę. Tu jest na zaczask, jakbyście chcieli wiedzieć, jak to się zamyka. Te plastiki są osobno i samemu się dozuje. Tutaj mam pieprz czarny. I również pieprz czarny mam takie grubsze. Mogę dać troszeczkę mniejsze. Może zmienię jeszcze, ponieważ tych tutaj plastyków było więcej. Czyli z góry widzę i tutaj z przodu. Papryka słodka piszę. I tutaj też papryka słodka. I też tutaj mam takie grubsze. Wtedy mogę sobie pomalutku sypać, dozować sama. Następny rząd to są te przyprawy, które używam do dań specjalnych.
jak spaghetti, jak kaczkę robię, jak na przykład cukinię robię, potrzebuję wtedy na przykład specjalne zioła. I to będzie na przykład tymianek. I zobaczcie, tutaj mam małe jak chcę więcej nasypać, mam znowu ten otwór. I tak samo mam bazylię suszoną, używam świeżą, ale jak nie mam świeżej, używam taką, na przykład do lasagne, do spaghetti, jak najbardziej. Estragon używam również do smażenia, do pieczenia mięs, drobiu. Oregano do lasagne, jak najbardziej do dań takich mediterrana. Tutaj mam majeranek, pieprz kolorowy i paprykę wędzoną. Następny rząd mam curry, muskat, gałkę muszkatołową. Tutaj mam cynamon, liść laurowy, kardamon, korianda, kreuzkümmel, to jest ten czarny taki, ziele angielskie, gorczycę, sezam. Jak nie coś piekę, to też sypię albo do sałatki. Tutaj mam przyprawę gyros, do zup, do dań z gyrosem, jak robię. Rozmaryn suszony, możecie, jak nie macie świeżego. Tutaj mam kurkumę i tutaj mam kümmel. To jest to, co nie lubię, ale po prostu to jest to, co nie jest w kiełbasie jest, to wyskubuję. I teraz, jak będę gotować, stawiam, wyciągam tylko te moje potrzebne przyprawy i Wam wtedy pokażę, jakie będę potrzebowała. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak wygląda ten mój nowy gadżet, czyli organizer do przypraw, czy na przyprawy. Bardzo wygodny, praktyczny. Teraz kończę. Jak można prosić osoby o łapki, o komentarze. Będę się bardzo cieszyła. Zapraszam na kanał, zapraszam na moje dania, bo są pyszne. Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu. I teraz już w przyszłości postaram się gotować tylko i wyłącznie z tymi przyprawami, co mam tutaj posortowane. W końcu babcia ma porządek. A więc kochani, zapraszam i jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę. I kochani, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Przykro mi, że nie macie powiadomień, dajcie mi znać, ale ja nie mogę nic zrobić. Coś jest, o czym mówię Wam już często, już Wam wspominam, że coś jest z moim kanałem nie tak, albo na moim kanale, że nie ma powiadomień, ale możliwe, że na pewno to nie jest moja wina. A więc jeżeli ja dostanę jakikolwiek od Was wpis, na każdy odpisuję, nawet na te brzydkie. Ok, a więc dziękuję bardzo i do widzenia.